Słyszycie muzykę? Hello. O, to właśnie budziki indyjskie. Witajcie telewidzowie kolejnego dnia w Indiach, w Himalajach. Wczoraj wam wspomniałem, że źle się czułem i jak wczoraj kolację jadłem, to jeszcze zalałem się krwią, z nosa mi poleciała. No i cały dzień się czułem tak źle, słabo, więc postanowiłem, że dzisiaj sobie odpocznę, nie będę nic robił. Wyjdę sobie tylko na śniadanie, wrócę do pokoju i po prostu ten czas spędzę na odpoczywaniu. Nie wiem dlaczego tak się stało, ja jestem tylko na 2000, ale jakoś mój organizm źle zareagował tym razem i zrobię taką lekką aklimatyzację dzisiaj i nie będę się przemęczał. Właśnie wyszedłem z hostelu, idę na śniadanie i wspomniałem wam też ostatnio, że policji sporo, nawet na takich małych uliczkach. Patrzcie, mają tutaj swój taki posterunek, jest tutaj 2 policjantów, no i pilnują. Nie wiem czego pilnują, ale czegoś pilnują. Kurczę, 3 kroki i mam głęboki oddech, no. Idę sobie po te swoje śniadanie i zobaczcie, spotkałem taki sklep rybny, kolega tutaj sprzedaje. Co on tu ma? Tu ma jakieś ryby pochowane. O, już pocięte. A nie, niektóre nawet całe są. Patrzcie. No i jak ktoś chcecie, to wam jeszcze potnie na takie medaliony. Podpytałem przy okazji, ile za kilogram tej ryby, to 10 zł. Tutaj kolejny posterunek policji, ale tutaj się nic nie dzieje na tych uliczkach. Widzicie, nie wiem, no może coś tu się dzieje w dzień takiego, że oni muszą tu być. No ale akurat tutaj w tej budce nikogo teraz nie ma. Wygląda na to, że ktoś coś buduje i trzeba wnieść. Zobaczcie, płyta, tutaj jakaś rura. Momosy wegetariańskie też lubię, ale też lubię z wołowiny, więc idę na momosy z wołowiny. Jest miejsce? Jest. Ale czy mają otwarte? Byłem w jednej, byłem w drugiej restauracji i za 10 minut mam wrócić, bo mają tam tylko te wielkie, które też próbowałem, na małe trzeba poczekać. Wczoraj fajną ciekawostkę słyszałem, jak Brytyjczycy tutaj przyjechali, no to oni zbudowali te miasteczko, większość tego miasteczka, bo tak to były jakieś małe wioseczki tutaj, no i oni zaczęli budowę tego miasteczka na górze wzgórza, tak jak tutaj jest teraz rynek, tutaj już wyżej nic nie ma, po prostu nie ma nawet górek dookoła, tylko jest ten rynek i oni te swoje budynki brytyjskie budowali właśnie tutaj trochę w dół i dookoła tego rynku. A co się okazało później, że jak mi kolega powiedział, że na dół budowały się wioski. I wyobraźcie sobie, że oni zrobili sobie takie miasteczko tutaj u góry i ci ludzie, którzy mieszkali, pracowali też dla nich, mieszkali tam niżej, nie mieli prawa wchodzić tutaj na teren tych Brytyjczyków. Tylko ci, którzy nosili, tragarze, mogli wchodzić tutaj na ten teren, bo coś nosili, pracowali, pracownicy. Ale jak ktoś chciał sobie przejść tutaj, to nie miał prawa przechodzić przez te ich tutaj posiadłości, przez ten rynek, tylko musiał chodzić tam dołem gdzieś między tymi swoimi wioseczkami. Więc domyślacie się, jak oni traktowali tą lokalną społeczność tutaj. Wydaje mi się, że też nie Brytyjczycy, wydaje mi się, że też inne państwa, które miały kolonie, no to tak samo, jak przyjeżdżała tutaj jakaś elita brytyjska i sobie tutaj żył tutaj pewnie jakiś sobie gubernator czy ktoś, no to wiadomo, że oni dzielili ludzi i na podludzi, pewnie tak to wyglądało. Zresztą w Indiach nie ma już tych kast, kiedyś były kasty, ale nadal widoczne są te podziały. Jestem już w środku restauracji, gdzie zjem momosy z wołowiną. Tutaj ostro się parują. O, będzie kolega otwierał, nie, myślałem, że zaraz otworzy, ale pewnie dołoży jeszcze jedną warstwę, bo tutaj sporo ludzi zaczęło przychodzić. O, te od dołu już pewnie dobre. A nie, jednak nie. Taką zupę do momosów kolega nalewa. Tam jest pietruszka, cebula, no i właśnie ten wywar. A to ciekawe, teraz ściągną te z dołu, bo te z dołu pewnie najszybciej się parują. O. I już moja porcja jest gotowa. No pięknie wyglądają, wypełnione. Zobaczcie, jakie grubasy. Jak kiedyś dla mnie mogło nie być pierogów z mięsem, tak teraz wam powiem, że po prostu pokochałem te momosy z wołowiną. Co do tych momosów, to mają to dopracowane, bo to tak jak z naszymi pierogami. Ciasto, no nic wyjątkowego, mąka, woda, ale składnik w środku daje ten smak. Tutaj wołowina, więc rewelacyjne. Do pieszcza to ten ostry, czerwony sos jeszcze. Ale z zupami, no to powiem wam, że leżą. Po prostu tak jakbyście wodę nalali i nie wiem, w ogóle przyprawili tylko tą wodę lekko solą, wrzucili jakieś zioła i tyle. Jakby no, na zupach to słabo. To też pewnie z tego względu, że no, tutaj w tych górach nie mają za wiele składników. Choć jak widzę tutaj po tych marketach chodzę, no to i wszystkie mają i te imbiry i jakieś galangale i takie rzeczy, więc uprawiają takie rzeczy, więc ten smak mógłby być lepszy, a po prostu mają taką no, bardzo delikatny wywar. Ale jeżeli chodzi o dzisiejsze zwiedzanie, to jak wam mówiłem, dzisiaj sobie odpuszczam, nie będę łaził po tych górkach, odpocznę sobie po prostu. U mnie jest godzina 15 i idę na obiad. Od śniadania właśnie do tego momentu sobie siedziałem w hostelu, skleiłem jeden film, skleiłem kilka shortów. Pogoda tu się tak szybko zmienia, że widziałem już góry, widziałem też jak deszcz padał, widziałem jak takie mocne chmury przepływają nad hostelem, także będąc w górzystych terenach, w Himalajach, na pewno spodziewajcie się tego, że ta pogoda będzie się zmieniała i jak będziecie szli na jakiś trekking,
czy gdziekolwiek będziecie wychodzić z domu na jakieś takie dłuższe spacery, no to przygotujcie się na to, że by mieć jakiś płaszcz czy coś, bo tutaj po prostu cyk i ten deszcz pada. Dopiero sam wam dawałem wskazówkę, żebyście brali jakieś płaszcze, jak będziecie wychodzili z domu. No i właśnie deszcz zaczyna padać, a ja co? No właśnie, nie mam ze sobą, ale mam nadzieję, że to gdzieś tutaj będę mógł się schować, bo tu cały czas jakieś sklepy, sklepiki są. No i też mam nadzieję, że nie będzie mocno padał ten deszcz. Jestem już w takiej niewielkiej restauracji, zamawiam sobie jedzenie na wynos, w hostelu sobie zjem. O tych chmurach wam wcześniej wspomniałem, które przepływają przez te wzgórze. No bo tutaj z jednej strony idzie w dół wzgórze i tutaj my jesteśmy jakby na samym szczycie. I patrzcie, tutaj dobrze widać, jak te chmury z lewej strony płyną tutaj. Widzicie tego domku? Taki lekko za chmurą. No to właśnie widać, jak te chmury się przesuwają z lewej strony na prawą. Tutaj podobnie widać, zobaczcie. Tutaj grube chmury z tej strony idą i patrzcie, widzicie na ten budynek? Tu w tej kamerze pewnie tego nie widać, a ja normalnie widzę, jak te chmury tutaj płyną. Zamówiłem sobie w tamtej restauracji jajeczne curry, ale przyszedłem jeszcze po te pierożki i rano zostawiłem wodę. A mówię, dobra, już nie będzie tej wody. I przyszedłem po te pierożki i pan mi oddaje moją wodę. No, bardzo miło z ich strony. Jak zaczęło padać, tak nie odpuszcza cały czas. Ludzie przygotowani z parasolkami łażą po mieście. Patrzcie, tutaj nic nie widać. Tam powinno być widać jakieś wioski. I tyle wyszło z moich rad, żebyście zabierali płaszcze i parasolki. Na mokre spodnie, mokra kurtka, mokre buty, muszę teraz wyschnąć. Zobaczcie na to, szerpowie nie mają lekko. Deszcz pada, tylko zarzucił jakiś plastik na górę, żeby towar nie zmógł i dalej idzie. Tak wygląda mój zestaw na obiad. No lekko przesadziłem chyba, bo tu jest 8 pierożków, do tego są 2 jajka i jeszcze 2 placki. Woda płynie jak ostatnio na Kotao od tego deszczu. Tu jestem trochę u góry, może jeszcze nie na samej górze i ta woda tutaj płynie mniej, ale podejrzewam, że czym niżej, tym tej wody tam jest więcej, bo z tych uliczek zaczyna spływać coraz więcej wody. Deszcz nadal pada, a szerpowie cały czas noszą towary. Nie tylko szerpowie wchodzą do hoteli, bo ludzie poprzyjeżdżali i zobaczcie, wchodzą, no zmęczeni, no bo to cały czas pod górkę, jeszcze ten deszcz pada, a turyści jak nie przyzwyczajeni do takich górek, no to jest ciężko. Mój dzisiejszy dzień wygląda tak, że po prostu biorę jedzenie i wracam do hostelu. No i też tak jest z moją kolacją, więc idę, biorę kolację i też wrócę sobie do hostelu. No takiego dnia potrzebowałem takiego odpoczynku, więc jak widzicie, dzisiaj za wiele się nie dzieje. My tu gadu o jedzeniu dzisiaj cały dzień, a moi drodzy, ja właśnie zostałem posiadaczem najnowszego szalika. Kaszmir po prostu za 9 zł, 200 rupii. Patrzcie, taki podoba mi się, trochę męski, bo tutaj wcześniej jak ich wydawałem, to były takie damskie. Ale ten jest męski i tutaj mogę sobie tak ładnie zawinąć, po prostu, o, tak, po prostu na szyję, właśnie w takim stylu trochę nepalskim, bo czasami tutaj trochę pizga, więc przyda mi się. Cena też mi się wydaje, że bardzo dobra, a szalik ze 2 metry ma. Zagadał do mnie teraz taki taksówkarz, pogadałem sobie z nim, lokalny stąd, ja się pytam, kupiłem właśnie szalik, mówię, ile byś dał za ten szalik, ile on jest warty? On mówi 400 rupii, a ja mówię, widzisz, dałem 200, więc
nawet lokalny myślał, że 400 warty, a ja dałem 200, więc tak podejrzewam, że on mnie nie oszukał. Oczywiście targowałem się, bo oryginalna cena była 300, zszedł 100, także dobra cena, ja jestem zadowolony. Kolorystycznie też mi się podoba, bo chodziłem tutaj po tych sklepikach, szukałem, no to były bardziej takie damskie kolory, wpadały takie damskie tony. A ten właśnie taki jest trochę neutralny, właśnie też trochę damski, ale też bardziej męski mi się wydaje, więc przyda mi się bardzo. A to też nie jest taki po prostu szalik typu, że jest powiedzmy tam, nie wiem, 20-30 cm, tylko szal taki, że on ma 2 metry długości, a jak go rozłożymy, popatrzcie, to on ma tak z metr szerokości jeszcze, więc można się nim okryć cały, nawet tak można sobie zrobić. Mam już swoje jedzenie zapakowane, no wczoraj jadłem to samo. Paneer butter masala, czyli ser w pysznym sosie, który uwielbiam, mam do tego 2 placki, więc zapakowane, idę do hostelu zjeść. Witajcie telewidzowie, ja dzisiaj na spokojnie bez zwiedzania miałam wziąć skuter, ale jeszcze zmęczenie mnie dopadło. A po południu praca, więc nie ma co. Jutro trochę luźniejszy dzień, może jutro coś się zadzieje. W każdym razie idę teraz na śniadanie, a później chwilę może na basen, jeśli się nie rozpada, bo jest duszno i pochmurno. Wróciłam do wczorajszej pani, u której jadłam zupę. Ma tak samo różne dania tutaj i cenowo wychodzi to bardzo dobrze. Wezmę dzisiaj chicken and basil rice. Jest już moje danie, pysznie wygląda, zabieram się do jedzenia. Wczoraj mówiłam wam, że pomyliłam baseny, tak samo jak pomyliłam łazienki podczas podróży, zdarza się, także to jest mój basen. Tutaj zobaczcie, restauracja od razu, puściutko, nie ma w ogóle ludzi. Tak to się prezentuje i ta plaża w ciągu dnia. Zobaczcie na ten kolor wody. Zrobił się przepiękny, słoneczny dzień. Trochę jest wietrznie, ale plaża w sumie cała dla mnie. Tutaj przede mną 2-3 panie leżą. Och, cudownie, naprawdę taki relaks, jakiego potrzebowałam. Nie wiem, czy wy to słyszycie, ale powoli zaczyna coraz głośniej tu grzmieć i widzę, że tam ciemne chmury nadchodzą w moją stronę. Ja i tak już za dużo czasu nie mam, więc powoli idę do hotelu. No ale tak było wczoraj mniej więcej, że o 16 zaczęło właśnie grzmieć, padać, ale ja przespałam ten okres i później właśnie miałam piękny zachód słońca. Wracam już do hotelu przez te inne bungalow, przez ten mój basen. No i fajna opcja, że ja nie muszę tutaj mieszkać, a mimo, że mają swoje takie jakby domki i to sporo, no to, że użyczają innym hotelom. A tak nazywa się ten hotel z basenem. Matko, jak grzmi, jak się błyska! Miałam iść do Steven, ale chyba nic z tego teraz nie będzie, a to już tak pada od 2 godzin. Skończyłam zajęcia, zobaczcie jak się rozpadało, burza na całego. Skoro już do Steven nie pójdę, to zajrzałam do lodówki, co tam jeszcze mam i kompletnie zapomniałam o jednej rzeczy. Co się domyśla, co to będzie? A jest to tak zapakowane. Zostało mi jeszcze trochę chleba, więc pokombinuję tutaj, co zrobić. Co prawda nie mam noża, ale poradzę sobie jakoś. Coś tutaj mokro. No ciekawe, czy to coś tutaj się nie pobiło. Słoik, słuchajcie, jest cały. Nie wiem, co tu się zadziało i czemu to jest mokre. Zaraz spróbuję, czy jest dobre. Słoik tak zamknięty, że go otworzyć nie mogę, więc naprawdę nie wiem, czemu tutaj opakowanie było mokre. Serio, nie wiem, co się zadziało. Stukam, pukam. I nic, już wszystkie metody wypróbowałam, które mogłabym wypróbować do otworzenia słoika. O ziemię, tutaj o stołek, o coś pukam. I naprawdę nie chcę puścić. Jak ja mam to otworzyć sama teraz? Marcin, przyjeżdżaj. Poszło. No nie wiem. Kto to obstawiał, że to będą ogórki? Pachną ładnie, nie ma tu żadnej pleśni, nic nie widać. O matko, co za smak. Wyobraźcie to sobie, jak to smakuje teraz. Jak pada, ale ja jestem głodna. Przepyszne. Zaraz jeszcze wodę wypiję z tych ogórków. A teraz pomyślałam, że może to, co było mokre, to od lodówki albo gdzieś jakiejś wody, a może ja to już raz trzymałam w lodówce i może później jak transport był, no to było gorąco, to się tam sparowało i dlatego od spodu, tak, to możliwe, że od spodu wtedy było trochę mokre i to zostało w tej piance. Paula, Seba, dziękuję za chleb i pasztet. To będzie dzisiaj idealne połączenie z tymi ogórkami. Na bogato tego pasztetu. Smacznego dla mnie.
Mamo, tato, ogóreczki wyszły Wam pierwsza klasa. Zobaczcie, pić Ci się chce, bo czekaj, masz. Uwaga, tutaj masz, tu masz. Ojejku, jakie one są słodkie, te koty tutaj, cześć. Kto jest taki piękny? Przyszłaś w nocy, trzeba było przyjść. Jak szczur to mi latał, a nie teraz. Czy chyba, że myślisz, skąd on mi tu przyszedł? Nie wkładaj mi ten głowy, chociaż ja i tak z tego nie piję. Ktoś już drugi mi przyszedł. Mi to nie przeszkadza, że mam koty, nawet się cieszę. Ale koleżko, że szklanki to, no mówiłam, ja z niej nie piję, ale ty też nie musisz. Kto się chce tak bawić? Kto? Może ci los. Dzisiaj możesz ze mną spać i jak przyjdzie ten pan szczur jeszcze raz, to go tam łowić od razu, a nie teraz miauczyć mi tutaj. Co? Znalazłam kubek po kawie i nalałam jej wodę. Zobaczcie, jak sobie pije. Spragniony kotek, tak gorąco dzisiaj, no. Słuchajcie, teraz to będzie ciekawe. Dzisiaj w nocy miałam coś dużego w pokoju, nie wiem co to było, a teraz otwieram torbę i patrzę, jakieś tam są bobki. Mówię, szczura, jak nic zapakowałam do strojów, do mojego bikini. Ale czekajcie, to nie jest wszystko. Kurde, gdzie to znowu? Ale matko, skąd to się wzięło w mojej torbie? I takie... Teraz już rzuciłam tą torbę tutaj, więc wam nie pokażę, co to było. O, jest tutaj. Widzicie? Mówię, no jakieś coś tu mi się siedzi w tym i... Matko, gdzie to jest? Ogromne to było. Nie wiem, czy to jest karaluch, czy co, ale czekajcie, no ja to znajdę zaraz. No karaluch w majtkach mi się zaląkł. No tego to nie grali jeszcze. Słuchajcie, wszystko stąd było prane. Dopiero co, jak z Bangkoku wyjeżdżałam. Ja nie wiem, jak to się stało. Kurde, jakie bydle, przecież tego nie da się nie zauważyć. Ja nie wiem. Masakra, będę musiała przed wyjazdem wszystko wyprać dobrze, żeby tam się małych nie narobiło. Żarty żartami, ale ta sytuacja trochę mnie dojechała. Tym bardziej, że w nocy, obudziło mnie w nocy koło 4:00, takie wiecie, chodzenie po pokoju, jakby kot chodził łapami, albo coś takimi pazurami jakby chodziło. I ja mówię, wstałam szybko, tak usiadłam aż na tym łóżku, to oczywiście gdzieś tam do łazienki uciekło, słyszę, ja mówię, dobra, może mi się wkręca, może coś mi się śni. Zanim się odważyłam pójść do łazienki, to słyszę, jak to tak, wiecie, takie aż pazurami. No i uciekło, zanim zapaliłam tam światło, to już tego nie było. Ale to musiało być coś dużego i było na pewno i w pokoju, i później właśnie do tej łazienki uciekło. A w łazience jest takie okienko, przez które można wyjść, jakby na zakładkę zrobione, no ale tam jakieś takie stworzenia mogą przechodzić, więc tak, miałam taką noc dzisiaj trochę nieprzespaną. No jeszcze ten karaluch teraz. Zbieg niefortunnych zdarzeń, bym powiedziała. I miałam teraz iść na basen, ale aż mi się odechciało i jestem jakaś taka zrezygnowana. Po raz kolejny miał być to mój wyjazd takich, wiecie, marzeń, odpoczynek, relaks i wczoraj te 4 godziny byłam gdzieś tam sobie chodziłam po plaży. Dzisiaj to mam ochotę tutaj przyleżeć w łóżku i przepłakać trochę. Choć nie, no, to nie było takie złe, no, karaluchy się zdarzają. Gorzej, że on siedział właśnie w bikini, które chciałam założyć i jakoś mnie to teraz trochę obrzydza, żeby to założyć, ale... No cóż, muszę się ogarnąć. Wypłakałam się Marcinowi, już mi trochę lepiej. Zapakowałam całe pranie. Idę, widziałam pralki po drodze, od razu to zrobię. Będzie mi lżej. No i pójdę na ten czas się trochę zrelaksować na basen. Choć pogoda, właśnie całą noc padało dzisiaj. Od wczoraj od jakiejś 20:00 taka burza była. Dawno takich piorunów nie widziałam, nie słyszałam. No i lało, po prostu lało, no tak gdzieś właśnie do środka nocy. Dawno nie było takiego deszczu w Tajlandii. No i dzisiaj, wcześniej była ładniejsza pogoda, a teraz znowu naszły takie ciężkie chmury. Suszenie 30 batów, pranie 30 batów i tu duża pralka za 40 batów. Nie miałam drobnych, ale pani wzięła ode mnie pieniądze i właśnie je wymienia. Pranie w pralce. Jak mówiłam, idę się zrelaksować. Zobaczcie, pan zrywa mango. Nawet nie wiedziałam, że pod hotelem samym mam drzewo mango. Patrzcie, jakie ma tyczkę. O, pyk i złapał. Postałam chwilę, pan mnie tylko zobaczył z daleka i poszedł po 2 mango. Ale miło, patrzcie. Taki wysoki kij, o, ma jedno. Chciał jeszcze chyba drugie złapać, ale nie udało się. Co to za sprzęt tutaj? Jak to? I już. Pranie już dawno się zrobiło, ja zamiast na basenie przyszłam sobie posnorkować. Pierwszy raz w sobie wzięłam tą maskę, mówię, może wejdę na chwilę i słuchajcie, niesamowite, co ja tu widziałam. Woda jest po kolana, nawet nie po kolana, na brzuchu musiałam leżeć, a przez te skałki jest tyle ryb, tyle gatunków, że ja nawet
nie jestem pewna, znaczy nie wiem, które są jadowite, które nie, to jest teraz nieważne, ale wzięłam murenę po prostu ogromną i krewetki, też spore i oczywiście strażników krewetek. I to było tak piękne to obserwować, jak one tam pracują, jak żyją pod tą wodą, małe niebieściutkie rybki, coś pięknego, no naprawdę. Więcej tutaj widziałam zwierzątek i rybek niż chyba podczas nurkowania i w Hondurasie, i w Tajlandii, i w Meksyku to już w ogóle, tam to rafa była. A tutaj, no piękne, wchodzi się, mówię, no nawet nie do kolan, mam znaczy nie pościerane, ale od tego piachu, że leżę i cały czas tak gdzieś trochę te fale ruszają, to jednak się ściera. No, aż szkoda, że nie mam GoPro, bo po prostu aż samo nie wierzę, że to widziałam jeszcze. Wyszła cała taka ta murena i tak tą buzią robiła. O, jakie to było piękne. Wróciłam już do pokoju i wcześniej jak wchodziłam, zostawiłam wodę. No jednak kotki korzystają, tak? Ojej, jakie wy fajne jesteście. Marcina nie ma, no to kolega mi się wpakował do łóżka, tak? Oj, kolejny przyszedł się napić. Powiedzcie, że nie jest to mój dzień, bez mówienia, że nie jest to mój dzień. Kawa wylana na całą kołdrę, bardzo proszę, i na, kurde, drugi telefon. Mam nadzieję, że się nie zalał całkowicie. Tak, karaluchy, myszy, wszystko po prostu. Co za dzień. Ja wszystko rozumiem, że ja mieszkam w dżungli. Tak, można powiedzieć, że w dżungli. No ale żeby w każdej siatce, ostatnio, którą otwieram, był stworek, no ten akurat wyjazd wygląda bardzo przyjaźnie, ale zielonkawy, nie wiem, wy go pewnie tak nie do końca widzicie. O, trochę tam się rusza. Muszę z nim chyba na dwór wyjść, no. To jest wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękujemy za aktywność na naszym kanale. Trzymajcie się, do następnego. Mua!